tej części Brazylii, przybliżając zdjęcia satelitarne, możemy natknąć się na nietypowy widok setki ułożonych równo obok siebie kopców. To nie robota człowieka. Dochodzące do 3 metrów wysokości konstrukcje zostały zbudowane przez zwierzęta mierzące zaledwie centymetr, czyli termity. Jedyne zwierzęta oprócz nas, które mogą się pochwalić budowlami 300 razy wyższymi od nich samych. I przy okazji jedyne zwierzęta w ogóle, które wypełniły takimi budowlami obszar o rozmiarze Wielkiej Brytanii. I to nie jest przesada. Pamiętajmy o tym, że nasze klasyczne mapy trochę przekłamują rzeczywistość na potrzeby tego, żeby przedstawić Ziemię jako prostokąt. Brazylia to prawdziwy moloch, a po odkryciu pierwszych kopców badacze szybko zaczęli znajdywać kolejne i kolejne i kolejne. Niektóre z tych wież powstały blisko 4000 lat temu. W sumie jest ich około 200 milionów, tworząc razem coś na wzór miasta, tyle że dużo większego. Przez większość czasu ta kolosalna konstrukcja była ukryta przed naszym wzrokiem. Podobnie zresztą jak odkryte w 2009 roku miasto Ośmiornic, przezwane Ośmiortydą. W konkretnym regionie u wybrzeża Australii odkryto miejsce, w którym nie było zbyt wielu kryjówek dla ośmiornic i któraś albo parę z nich musiała zacząć sobie coś tam budować, jak to zazwyczaj robią. Innym się to spodobało. Miejsce zaczęło być coraz przyjaźniejsze dla ośmiornic, pełne prowizorycznych budowli i zwierząt, które choć zazwyczaj żyją samotnie, zaczęły tolerować się wzajemnie. I tak, nazywanie tego miastem to wyolbrzymienie. Prędzej posiadacze swojego miasta moglibyśmy powiedzieć na przykład o mrówkach, ale fakt jest taki, że niewiele zwierząt coś buduje, a co dopiero pod wodą. Ośmiornice są dziwne. Głowonogi są zupełnie niezależnym od nas eksperymentem w ewolucji dużych mózgów i skomplikowanych zachowań. Prawdopodobnie nigdy nie będziemy bliżej spotkania z inteligentnym obcym. Widzowie, ostatnio założyłem profil na Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć ten kanał i moją pracę, będę ogromnie wdzięczny. Zapraszam do sprawdzenia, co przygotowałem dla patronów, a teraz wróćmy do filmu. Po co są mózgi? Choć pytanie wydaje się absurdalne, to przecież nie wszystkie organizmy je mają. Rośliny, nieraz wielkie i złożone, nie mają ani mózgu, ani jakiegokolwiek układu nerwowego, a mimo to radzą sobie, rosną, a nawet mówią. W 2023 roku naukowcom udało się nagrać dźwięki wydawane przez pomidory. Były zupełnie poza zasięgiem naszego słuchu, a więc żeby wyobrazić sobie, jak mogą one brzmieć, mogliśmy jedynie sztucznie je obniżyć i zmodulować, żeby dostać coś takiego. To, co słyszycie, to przechwycone odgłosy wydawane przez roślinę, której coś doskwiera. Jak zwracają uwagę autorzy badania, kiedy pomidorom nic nie dolega, są niezwykle ciche. Badanie zwracało więc uwagę na zależność. Roślina wydawała więcej dźwięków, kiedy czegoś jej brakowało albo była chora. W wypadku tego badania było to albo posiadanie bardzo suchej gleby, albo bycie aktywnie przecinanym. Dźwięki wydawane przez roślinę były prawdziwe i normalne. Wibracje, które wprowadzają w drganie powietrze i mogą przenosić się dalej, a więc da się je wykryć z dystansu. Może i są to dźwięki zbyt wysokie dla nas, ale nie dla ćmy. Niecałe 2 lata później naukowcy po raz pierwszy w historii wykazali, że zwierzęta mogą reagować na dźwięk roślin. Badanie było wieloetapowe, jak zresztą powinno, żeby upewnić się, że obserwacje nie są przypadkowe. Najpierw samice ćmy znajdowały się w pobliżu 2 roślin, świeżego pomidora w wilgotnej ziemi i usychającego brata. Ćmy oczywiście wybierały zdrową roślinę, żeby złożyć w niej swoje jaja. Wiemy więc, że potrafią rozróżnić zdrowego pomidora od chorego i że mają preferencje. Kolejny etap to ćmy, ale już bez jakichkolwiek roślin. Zamiast nich wyemitowano nagrane wcześniej dźwięki schorowanej rośliny, bez żadnej obróbki oczywiście, bo ten gatunek słyszy dźwięki kilka razy wyższe niż marne 20 kHz, które człowiek jest w stanie ledwo wykryć. Ćmy, które były w stanie usłyszeć dźwięk, i to już z 5 metrów, zbliżały się do niego i usadawiały w pobliżu. Przypominam, że żadnej rośliny tam nie było, tylko jej dźwięk, najwyraźniej interesujący dla insekta.
To zresztą zostało zweryfikowane, bo etap został powtórzony, tylko że tym razem ćmy były pozbawione słuchu. Czyli dalej nie było roślin i był dźwięk dochodzący z jednej strony, ale tym razem samice nie miały już preferencji. Nie siadały konkretnie tam, skąd dobiegało klikanie pomidora, miejsce do złożenia jaj było im obojętne, a więc dźwięk, jak wskazywało właściwie wszystko, miał na ich decyzję wpływ, jeśli tylko były w stanie go usłyszeć. Rośliny mówiły, zwierzęta słuchały. Widzowie, muszę być z wami szczery. Korzystam z usług sobowtóra. Wiem, głupio o tym mówić, ale czasem człowiek jest zmęczony. A jest jedna osoba, której zawsze się chce. I jest to Kacper Pitala. Na szczęście Kacper korzysta z Odoo. Dzięki temu może mi wystawić fakturę za swoją ciężką pracę, ponieważ Odoo wśród wielu aplikacji dostępnych na tej platformie oferuje m.in. apkę właśnie do fakturowania. I sponsorem tego odcinka jest oczywiście Odoo. Kacper może od razu przystąpić do wystawiania. Dodaje dane klienta, czyli moje. Następnym razem będzie już mógł wybrać pozycję z listy. Ta lista nie jest długa. Dalej dodaje produkt wraz z opisem. Tutaj akurat taki jego, filar jego działalności, można powiedzieć, więc z tej pozycji też będzie często korzystał. Dodaje cenę, ilość, i gotowe. W przyszłości każda z tych dodanych pozycji będzie pod ręką, a cały proces jest prosty, czytelny i przede wszystkim darmowy, bo jeżeli jest to wasza pierwsza aplikacja w Odoo, to staje się darmowa na zawsze. To nie koniec, bo w Odoo możecie dodawać kolejne aplikacje do robienia stron, ogarniania sklepu i wiele innych, które tworzą całą infrastrukturę do zarządzania biznesem albo różnymi projektami. Każdy sam wie, czego potrzebuje najlepiej i na start może to być jedna aplikacja, która właśnie będzie darmowa, a wszystkie kolejne są dostępne w ramach korzystnego abonamentu w jednej stałej cenie. Link do aplikacji z fakturowaniem znajdziecie w opisie, nie zapomnijcie sobie go otworzyć, sprawdzić teraz albo zostawić na później, a my tymczasem wracamy do materiału. To duża przesada. Wydawanie dźwięku nie oznacza od razu, że pomidor używa słów, tak samo jak reakcja ćmy nie oznacza, że ma tu miejsce jakaś komunikacja, chociaż rośliny to komunikować potrafią akurat wiele. Wielkie podziemne sieci grzybów spajają ze sobą rośliny, które z naszej perspektywy, na powierzchni, wydają się nie mieć ze sobą nic wspólnego. Większość gatunków, które badamy, korzysta z tych połączeń. To sieci mykoryzowe. Z ich pomocą rośliny mogą przekazywać sobie sole, wodę, różne związki chemiczne, ale też informacje. To znaczy, zależy jak na to spojrzeć, czy jeżeli roślina w reakcji na swoje otoczenie, np. na to, że pojawiły się niebezpieczne insekty, wysyła do sieci substancje, a następnie inne rośliny, odbierając te substancje, odpalają produkcję enzymów, żeby przygotować się do obrony, to z czym mamy do czynienia? Z jakimś zachowaniem? Z komunikacją? Żeby to odpowiednio nazwać, należałoby się najpierw wgryźć w definicję każdego z tych słów, ale to, co nas interesuje, to że żaden z tych procesów nie wymaga mózgu. Mózg jako centralny komputer zarządzający całym układem nerwowym to coś, czego wydają się wymagać organizmy na tyle zaawansowane, żeby do swojego przetrwania musiały korzystać ze skomplikowanych technik. Ja na przykład, istota niezwykle zaawansowana, do przetrwania potrzebuję napić się kawy. Żeby się jej napić, muszę chwycić kubek. Niby proste, ale pomyślcie, że ta jedna czynność wymaga przecież przechwycenia obrazu, całego przetworzenia tego, żebyśmy zrozumieli, gdzie ten kubek jest, jak daleko, jaki ma kształt i tak dalej. Żeby po niego sięgnąć i go złapać, musimy skoordynować 24 mięśnie, najlepiej tak, żeby nam nie wypadł, ale też tak, żeby go nie popsuć. Im dłużej o tym myślimy, tym trudniejsza wydaje się ta czynność. Trochę tak jak w grze Kuwop, gdzie żeby iść, musimy manualnie zginać uda i łydki w precyzyjnej, rytmicznej sekwencji, balansującej na granicy porażki. Ten taniec uświadamia nam, że nie rozumiemy, jak się chodzi, ani jak się podnosi kubek, co zresztą zostało zademonstrowane naukowo. Mowa o okrutnym badaniu, gdzie osoba miała sięgnąć po kubek, a ten w ostatnim momencie był przesuwany. To, co zaobserwowano, to że chociaż badani twierdzili, że nie zauważyli ruchu kubka, ich ręka i tak podążała za tym ruchem. Tej korekty ruchu własnej ręki badani też świadomie nie rejestrowali. Skomplikowane czynności układu nerwowego i zawiadamiającego nim mózgu pozwalają nam robić mnóstwo rzeczy jednocześnie, z czego większości tych rzeczy nawet nie dostrzegamy. Pracujący jak zegar, system kontroluje ruch oczu, oddech, pracę organów, generuje myśli, odczucia, przechwytuje bodźce.
Pozwala nam reagować, uczyć się i improwizować. Trudno sobie wyobrazić, żeby to wszystko było możliwe bez pulsującego aktywnością mózgu, który niczym nadgorliwy szef kontroluje każdy impuls. Trudno, no chyba, że jesteś ośmiornicą. No dobra, pewnie żaden z was nie jest ośmiornicą, ale co nas w nich interesuje? No, tylko na nie popatrzcie. To jest zwierzę, które intryguje kontrastem. Z jednej strony ma wiele skomplikowanych zachowań, robi rzeczy, które sugerują nam jakąś inteligencję, kojarzy nam się z nami, potrafi wydawać się ludzkie. Z drugiej trudno o coś, co mniej nas przypomina. Już nawet delfin, też z natury sprytny cwaniak, jest przecież dużo bardziej podobny. Jest chociażby ssakiem. Ośmiornica nie jest nawet kręgowcem, choć przyjęło się ją nazywać kręgowcem honorowym, ze względu na to, jak bardzo nie pasuje do swoich giętkich pobratymców. Ośmiornica używa narzędzi. Kiedy znajduje połówkę kokosa, nosi ją ze sobą pozornie bez celu. Nie może z nią nic zrobić, a wręcz jest przez nią ograniczona. Popatrzcie, jak się porusza, jak chodzi. Ale w tym szaleństwie jest metoda. Kiedy ośmiornica trafi na drugą połówkę, wszystko staje się jasne. Teraz ma bowiem mobilny dom, coś w czym może się ukryć, coś co pomaga przy okazji w polowaniu. Kiedy chce wyruszyć dalej, rozkłada go i przenosi. Ale czy możemy powiedzieć, że ośmiornica ma w takim razie plan? Że wie, co robi? Wiele zwierząt decyduje się zostawiać zapasy jedzenia na później. To, że nie zjadają go od razu albo nie zostawiają, kiedy są już najedzone, tylko zbierają i ukrywają, sugerowałoby nam, że mają jakiś plan, że mają jakieś wyobrażenie przyszłości. Ale można też to wytłumaczyć inaczej. Zwierzę może po prostu mieć pewien instynkt. Może chować jedzenie, bo tak podpowiada mu mózg, bo sprawia mu to przyjemność, bo czuje bodziec, żeby to zrobić. To rozwiązanie wydaje się tym bardziej prawdopodobne, gdy zaobserwujemy, jak robią to koty domowe. Ich instynkt każe im czasem zakopywać jedzenie, nawet jeśli w pobliżu nie ma niczego, czym dałoby się kopać. Nieważne ile razy to zrobią, ile razy będą miały szansę zauważyć, że to mazianie łapką po podłodze nic nie zmienia, to i tak będą to robić. Widząc coś takiego, możemy wyciągnąć wniosek, że kot nie próbuje zakopać jedzenia, tylko wykonuje ruch, który w określonych warunkach zaowocowałby zakopanym jedzeniem. I to jest różnica pomiędzy tym, czy celem jest efekt końcowy, czy celem jest sama czynność, która przy okazji do tego efektu końcowego prowadzi. To drugie nie wymaga żadnego zrozumienia, planu, ani nawet myślenia. Ale ośmiornica w tym wypadku nie zakopuje jedzenia. Ośmiornica wykorzystuje przedmiot, który nie był nawet powszechnie dostępny w czasie jej ewolucji. Mogła chować się w muszlach i wciąż to robi, ale dziś już obserwujemy osobniki, które używają śmieci, butelek czy właśnie kokosów. Nie jest to dowód na to, że ośmiornica jest świadoma czy nawet inteligentna, ale jest to wyróżnienie czegoś, co nie jest tylko i wyłącznie odruchem czy instynktem. Największym jednak wyróżnikiem jest to, że zwierzę może się uczyć, wykorzystywać elementy, które w jego typowym środowisku w ogóle nie występują i nigdy nie występowały. Na przykład bawić się wyłącznikiem światła w laboratorium. Przypadki zostały zarejestrowane w kilku różnych niezależnych od siebie miejscach, gdzie ośmiornica plując wodą w żarówkę powodowała zwarcie i robiła to tylko wtedy, kiedy nie była przez nikogo obserwowana. Co więcej, uczyła się też rozpoznawać ludzi, w sensie różne osoby od siebie i to nawet w sytuacji, w której dwie osoby były tak samo ubrane, czyli nie robiła tego na podstawie tego największego, najbardziej charakterystycznego wyróżnika, jakim jest strój. W eksperymencie zaobserwowano, że zwierzę inaczej reagowało na osoby, które zazwyczaj je karmiły, niż takie, które zazwyczaj szturchały je wcześniej nieprzyjemnym narzędziem. Filozof Stefan Lindquist podsumowuje swoje własne obserwacje. To nie jest tak jak z rybami, które w akwarium, miejscu dla nich nienaturalnym, zachowują się tak jak dotychczas, tak jak zwykle. Z ośmiornicami widzisz, że one rozpoznają dziwność tego miejsca, że są w czymś, a ty jesteś poza tym czymś. Każde ich zachowanie jest powiązane z tym, że wiedzą, że są w niewoli. Moglibyśmy zakładać, że cała ta wyjątkowość ośmiornic odbywa się w mózgu, ale bylibyśmy w błędzie.
Układ nerwowy ośmiornicy składa się z 500 milionów neuronów. To rozmiar zbliżony do mózgu psa, chociaż sam rozmiar nie przekłada się w całości na inteligencję. Znaczenie ma też to, jak duży jest mózg w stosunku do ciała, w którym się znajduje. Słonie, chociaż dość inteligentne, nie wydają się przerastać pod tym względem człowieka, chociaż ich mózgi są większe, a wszystkich neuronów mają 3 razy więcej od nas. Znaczenie ma też to, jaki dany mózg jest i jak rozbudowane są jego konkretne części. Co jest tu nietypowego w ośmiornicach, to że większość tych wszystkich neuronów, czegoś co u człowieka znajduje się prawie wyłącznie w mózgu, jest w ich ramionach. Tylko jakaś 1/3 układu nerwowego obejmuje mózg. Ramiona są nie tylko częścią ciała, jakimś rodzajem odnóży, tak jak u nas, są częścią centralnego komputera. I kiedy mówiliśmy wcześniej, że każdy zaawansowany organizm wydaje się potrzebować mózgu, który będzie wszystko koordynował, tak u ośmiornic nie gra on tak dużej roli, a ramiona wydają się żyć własnym życiem. I tak, to są ramiona, a nie jakieś macki. Macki to ma na przykład ślimak, albo takie klasyczne jak kałamarnica olbrzymia. Też ma 8 ramion i dodatkowo ma 2 macki. Ramię w przeciwieństwie do macki jest w całości pokryte przyssawkami, które pozwalają chwytać rzeczy, chociaż ramiona ośmiornicy są też na tyle specyficzne, że same mogą też smakować i czuć coś, co dotykają. Nazwa jest tu nie tylko kwestią definicji. Macki mogą nam sugerować coś bardziej prymitywnego, podczas gdy ramiona służą ośmiornicy na podobnej zasadzie jak nam. Naukowcy kilka lat temu określili też, że są one wyspecjalizowane. Konkretnie 2 tylnych ramion służy jako nogi w takiej sytuacji jak ta, gdy trzeba przenieść kokos. Oczywiście wiemy już, że ośmiornica jest bezkręgowcem, w związku z tym nie są to ramiona bazujące na kościach i stawach, ale to nie znaczy, że nie mają czegoś na wzór szkieletu, tylko że nie jest on z kości. Przez szkielet mamy na myśli jakikolwiek fundament, coś co pozwala ramionom zachować swoją pozycję, kształt, sztywność, kiedy jest taka potrzeba. Ośmiornica robi to w całości za pomocą mięśni, tworząc konstrukcję, która wcale nie jest nam aż tak obca. Wystarczy spojrzeć na trąbę słonia albo na nasz język. Operuje on dokładnie na tej samej zasadzie co ramię ośmiornicy i chociaż jest dużo krótszy, może dać sensowne wyobrażenie tego, jak precyzyjne ruchy da się wykonać takim ramieniem. Nie tylko potrafimy przecież wyginać, usztywniać, dotykać językiem dowolnej części ust, aplikować nim siłę, kiedy chcemy sobie coś wydłubać z pomiędzy zębów i tak dalej. Jak byście jeszcze mogli go na przykład zacisnąć, zawinąć? Poruszajcie sobie przez chwilę językiem i wyobraźcie sobie, że ośmiornica ma 8 takich, dużo dłuższych, jeszcze zwinniejszych i do tego będących mini mózgami. Jeśli wydawało się dziwne to, jak cokolwiek da się zrobić takimi ramionami, na przykład otworzyć słoik, myślę, że teraz ma to już dużo więcej sensu. Nawet nasz własny język jest tak precyzyjnie wyspecjalizowany, że przecież służy do komunikowania się i pozwala uzyskiwać przeróżne, subtelne głoski. Nie moglibyśmy mówić tak, jak mówimy współcześnie, gdyby nie precyzja, z jaką operujemy językiem. Ośmiornica radzi sobie więc bardzo dobrze, pod pewnymi względami nawet lepiej niż my poradzilibyśmy sobie za pomocą naszych ramion. Zresztą uznaliśmy ją za wystarczająco skuteczną, żeby na jej bazie tworzyć prototypy robotów. Zdolność do pewnej improwizacji, do dostosowywania otoczenia pod własne potrzeby to jedne z najciekawszych cech ośmiornic. Badacze pracujący z nimi opowiadają przeróżne historie. Henry Lee pisał: z jednego z akwariów zaczęły znikać młode ryby, tasze. Prawie codziennie ginęła nowa. Któregoś dnia pan Lawler przyszedł policzyć ryby i nakrył wśród nich intruza. Kto wsadził ośmiornicę do 27? Spytał dozorcy. Ośmiornicę? Nikt, proszę pana. Normalnie wzięła i wyszła sobie ze swojego akwarium. Wtedy, pół żartem, pół serio, Lee nazwał swoją obszerną publikację Ośmiornica, fikcyjna i rzeczywista diabelska ryba. Oczywiście ośmiornica nie jest ani rybą, ani tym bardziej diabelską rybą, natomiast Henry Lee nawiązywał do tego, jak dziwacznym okazem była wtedy, w XIX wieku, ośmiornica w jednym z francuskich akwariów. A widziałeś już diabelską rybę? Mieli pytać podekscytowani Francuzi, nie znając niczego do ośmiornicy podobnego.
Nie dziwne, że wywoływała ona spore emocje i że inna duża praca Henry'ego Lee skupiała się na tłumaczeniu, dlaczego legendy o krakenach były prawdopodobnie przesadzoną reakcją na widok wielkiej ośmiornicy albo kałamarnicy. To ta inność, dziwaczność na tle innych zwierząt pobudza wyobraźnię. I to do tego stopnia, że oprócz mitów, nawet świat nauki doczekał się zadanego na poważnie pytania, czy ośmiornice przybyły spoza Ziemi. Niebywałe wydaje się to, że w 2018 roku prawdziwy artykuł naukowy stworzony przez prawdziwych naukowców zadał takie pytanie. A jednak, zanim damy się zakręcić wirowi sensacji, prawda jest taka, że szerokie środowisko naukowe nie potraktowało tej teorii na poważnie, ponieważ nie była podparta żadnymi dowodami. Czy inaczej, jako dowody były dosłownie podawane cechy ośmiornicy uważane za dziwne. Ich zdolność do zmiany kolorów, zaawansowane oczy, ramiona, zachowania w autorach, z których żaden niestety nie zajmował się profesjonalnie badaniem zwierząt, ośmiornica budziła po tych wszystkich latach tak skrajne odczucia, że zaproponowali logiczne wtedy dla nich wytłumaczenie. To obcy musieli zrzucić jakieś jaja, wirusy czy coś innego, co kilkaset milionów lat wcześniej pozwoliło wytworzyć się tak niepasującym do reszty istotom jak ośmiornice. Chłopski rozum jest jednak na nic wobec faktu, że już wtedy, w 2018 roku, genom ośmiornicy był nam znany i byliśmy w stanie w przybliżeniu wskazać naszego wspólnego przodka, gatunek najprawdopodobniej prostego robaka, żyjącego 600 milionów lat temu, przed dinozaurami i przed pojawieniem się jakiegokolwiek życia poza oceanem. Historia Ziemi jest dużo dłuższa niż czasem może nam się wydawać. Nawet jeżeli fakty podsuwają nam konkretne liczby, miliardy lat kształtowania się skał, które możemy na własne oczy zobaczyć, miliardy lat ewolucji życia, nam trudno jest pojąć taki czas, czy jak to nazwali badacze w XVIII wieku, głęboki czas. Rodzaj czasu, który sięga tak daleko, przechodzi przez tyle warstw, że pozwala na działanie procesów wiele razy dłuższych niż cała nasza historia. Rodzaj czasu, którego skutki i przyczyny są rozciągnięte na nieprawdopodobną skalę. Rodzaj czasu, o którym musieliśmy w ogóle zacząć myśleć, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Trudno uwierzyć, że dopiero 300 lat temu zaczęła na dobre rozwijać się nauka zakładająca, że Ziemia może w ogóle istnieć dłużej niż kilka tysięcy lat. Dopiero zaakceptowanie tego i potwierdzenie tego obserwacjami skał, które opowiadają historię ciężkich procesów tworzących Ziemię, pozwoliło na znalezienie kolejnych elementów układanki, takich jak teoria ewolucji albo współczesna paleontologia, badania nad dinozaurami. Głęboki czas pozwolił rozwinąć się ośmiornicom i pozwolił rozwinąć się nam, sprytnym, skomplikowanym, dziwnym zwierzętom, które jednak zostały ulepione z tej samej gliny.